Dziś przepis na proste i pyszne ciasto bez pieczenia. Bajecznie prosty przepis, bardzo łatwy i naprawdę szybki w przygotowaniu. Cierpliwości jedynie wymaga oczekiwanie, aby ciasto zastygło, a reszta to już po prostu czysta poezja. Zapraszam. Do dużego garnka, najlepiej tak około 5-litrowego, wrzuć 1 kg sera białego, mielonego, ja używam sera z wiaderka. Dodaj 500 g serka mascarpone, 1 szklankę cukru, 2 cukry waniliowe lub wanilinowe, 4 jajka w rozmiarze L i 3 budynie waniliowe lub śmietankowe bez cukru oraz na koniec 100 g miękkiego masła. Następnie całość ustaw na bardzo małym ogniu i powolutku podgrzewając, dokładnie wymieszaj. Całość zaczynając od dosyć gęstej masy na początku, w miarę podgrzewania będzie stawała się coraz rzadsza, co dokładnie widać na filmie. Ja zaczynałam swoje mieszanie od szpatułki, potem przeszłam na trzepaczkę, a skończyłam na dużej drewnianej łyżce, najskuteczniejszej w momencie, kiedy masa zgęstnieje. I jeszcze kilka uwag odnośnie samego przygotowania. Po pierwsze, temperatura składników nie ma tutaj żadnego znaczenia, ponieważ wszystko i tak jest podgrzewane. Składniki mogą być bezpośrednio z lodówki. Ilość cukru jest dowolna, można go dodać mniej, można go dodać więcej. Najlepiej jest skosztować masę na etapie podgrzewania i zdecydować. Ilość cukru tutaj to jest kwestia gustu, ale też będzie ona uzależniona od stopnia kwaśności sera białego, która bywa różna. Cukier możesz zastąpić dowolnym słodzikiem. Masę w garnku podgrzewaj powoli do zagotowania. Gdy zacznie gęstnieć, mieszaj już intensywnie, ponieważ łatwo jest ją przypalić, co dokładnie stało się u mnie. Ale to akurat spowodowane było nie tyle brakiem mieszania, co podgrzewaniem na zbyt mocnym ogniu, więc uprzedzam, aby tego nie robić. Wprawdzie masa u mnie szybciej się zagotowała, ale potem musiałam przetrzeć ją przez sitko, żeby pozbyć się brązowych skórek, więc uważam, że nie było warto. Na szczęście nie miało to wpływu na smak kremu, ale też nie przyspieszyło przygotowania ciasta. To właściwie jedyny moment, w którym coś może pójść nie tak w tym cieście, więc naprawdę zachęcam, aby uzbroić się w cierpliwość i mieszać powoli do skutku. Gdy krem się zagotuje, odstaw go na chwilę na bok. Przygotowaną blachę o wymiarach 20 na 30 cm wyłóż papierem do pieczenia, a na dnie ułóż warstwę podłużnych biszkoptów. Nie musisz ich niczym nasączać, biszkopty i tak będą miękkie od kremu i brzoskwiń. Na biszkopty wyłóż połowę puszki pokrojonych wcześniej brzoskwiń. Następnie połowę przygotowanego gorącego kremu. Ja swój, tak jak już wcześniej wspominałam, przecieram przez sito, aby pozbyć się przypalonych skórek. Krem wyrównaj i od razu ułóż na nim drugą warstwę biszkoptów oraz pozostałą połowę brzoskwiń. Całość przykryj pozostałym kremem, wyrównaj dokładnie. Następnie wierzch okryj szczelnie folią. Tak przygotowane ciasto odstaw na blat, aby wystygło, po czym wstaw do lodówki na 2-3 godziny lub najlepiej na całą noc, a jeśli jest zimno na zewnątrz, ciasto możesz też od razu po przygotowaniu wynieść na balkon i tam zostawić je do wystygnięcia i do zastygnięcia. Sernik musi być naprawdę zimny w momencie polewania polewą, inaczej czekolada z niego spłynie. I jeszcze polewa 100 g czekolady mlecznej i 50 g czekolady gorzkiej drobno posiekanej rozpuściłam ze 100 g śmietanki 30%. U mnie w mikrofali, ale można też w kąpieli wodnej. Całość należy podgrzewać bardzo powoli i z przerwami, ponieważ za mocno podgrzana czekolada zważy się. Gdy polewa jest już jednolita, sprawdź jeszcze jej temperaturę i upewnij się, że nie jest gorąca ani nawet bardzo ciepła. Jeśli tak jest, to polewę zostaw na chwilę, aby przestygła. Następnie wylej ją na wierzch schłodzonego sernika i wyrównaj. A wierzch możesz udekorować tak jak chcesz i tak jak Ci się podoba. U mnie jest to 100 g posiekanej mlecznej czekolady i kawałki świeżego rozmarynu. A więcej sprawdzonych przepisów znajdziesz w moich książkach. Do wszystkich przepisów w książkach dołączone są filmy. Kup pakiet już teraz na sklep.orchideli.com i daj nam znać w uwagach przy zamówieniu, jeśli chcesz książkę z autografem. Zapraszam serdecznie.